Witajcie w ostatniej już części relacji z budowy Cromwella. Jest jeszcze do wykonania wprawdzie diorama pod model oraz figurka generała Maczka, ale sam model można uznać za skończony. Na ten ostatni etap złożyło się wykonanie zacieków, pyłu i innych zabrudzeń i zrobiłem też m.in. anteny i liny na wieży. Z tej strony Tomek ze sklepu Actom, zapraszam do oglądania. Zacieki wykonam przeznaczonymi do tego efektami firmy Ammo o numerach 1207 i 1204. Pierwszy z nich to szary, dosyć ciemny kolor naturalnych zabrudzeń, drugi to płyn imitujący rdzawe zacieki. Najprostszą metodą wykonania zacieków jest namalowanie takich pionowych kresek w wybranych miejscach, które po 10-15 minutach rozcieramy pionowymi ruchami płaskiego pędzelka, lekko zwilżonego rozcieńczalnikiem do emali. Dla kontrastu, dla ciemnoszarych zacieków postanowiłem dodać jeszcze jasny efekt imitujący ślady po deszczu, a raczej po pyle, który spływa po pochyłych i pionowych powierzchniach wraz z deszczem. Przechodzimy do pyłu, który będę nakładał dwoma sposobami. Skorzystam z płynu Light Dust. Tak jak inne tego typu efekty z serii Nature, jest to emalia z większą zawartością pigmentu niż na przykład płyny do zacieków czy też łosze. Żeby nieco ujednolicić model, dodam do niej pigment, którego używałem w poprzednim odcinku do weatheringu podwozia. Nakładam płyn na dolne krawędzie wieży i inne miejsca, które zabrudzone mogły być najbardziej. Po chwili można przystąpić do rozprowadzania farby na większej powierzchni.
Na większość modelu postanowiłem nanieść suchy pigment już bez użycia rozcieńczalnika czy fiksera, jak to miało miejsce przy podwoziu. Matowa powierzchnia całkiem dobrze będzie w stanie utrzymać pigment. Użycie jakiegokolwiek płynu do utrwalania spowodowałoby wpłynięcie pigmentu we wszystkie zagłębienia, a tego właśnie chciałem uniknąć. Pora na płyn Fresh Engine Oil, który imituje plamy z oleju czy też paliwa zmieszanego z brudem. W okolicach wydechu nakładam też trochę czarnego pigmentu. Na bokach wieży Cromwella na zdjęciach widać zawieszone liny, które służyły najprawdopodobniej do wychodzenia na wieżę. Wykonam je ze zwykłego bawełnianego sznurka. Kawałki sznurka zanurzam w farbie Tamiya XF57 i zostawiam do wyschnięcia na około 20 minut. W tym czasie zamontujemy jeszcze anteny. Zrobiłem je z drutu o średnicy 0,2 mm. Dla jednej z anten zrobiłem też podstawę. Bardzo dobrze w tym przypadku sprawdziła się stara stalowa struna gitarowa, której fragment przykleiłem do właściwej anteny. Obie anteny wklejam przy pomocy kleju cyjanoakrylowego i maluję na czarno. Wracamy do lin, które wyschły już na tyle, że nie zostawiają śladów, ale cały czas są elastyczne. Właśnie w takiej postaci najlepiej będzie je założyć na model. Przez to, że sznurek jest plastyczny, dużo łatwiej jest go ułożyć. Kiedy farba już wyschnie całkowicie, liny zachowają właśnie taki kształt, jaki teraz im nadamy. Kiedy już wygląda to zadowalająco, na liny nakładam brązowy wash. Do pomalowania zostały jeszcze szkła peryskopów. Maluję je półprzeźroczystą niebieską farbą Tamiya. Przy pomocy metalicznego pigmentu możemy jeszcze podkreślić niektóre metalowe elementy, takie jak na przykład uchwyty włazów czy krawędzie pancerza, które były dosyć często dotykane przez załogę czołgu. Ostatni akcent to wklejenie szkiełka reflektora. Używam tutaj kleju Hambrol Clearfix. Można użyć też kleju do drewna, takiego jak Wicol. Natomiast jeśli wkleiłbym ten element przy pomocy kleju cyjanoakrylowego, to
prawdopodobnie powstałby biały nalot na samym szkle, jak i na chromowej powierzchni odbłyśnika. To wszystko. Model gotowy. Osobiście jestem całkiem zadowolony z efektu, a jeszcze bardziej z tego, że obyło się bez większych problemów przy budowie. Na miarę możliwości udało się odtworzyć Helę, kawałek polskiej historii. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta seria poradników. Dla mnie to był projekt wyjątkowy. Model budował mi się z dużą przyjemnością, a na pewno trochę to trwało, ale chciałem go wykonać najlepiej jak potrafię. Przed nami jeszcze diorama i malowanie figurki. Na kolejne projekty też pomysłów nie brakuje. Dzisiaj bardzo dziękuję Wam za uwagę i słyszymy się już niebawem. Cześć!